Myślałem, że po Singapurze nic w życiu już mnie nie zaskoczy i nie wywrze większego wrażenia. Jednak znalazłem miejsce, które jest równie jak Singapur, a może nawet lepsze. To Kanton na południu Chin. Zobaczcie, co się tutaj wyprawia. Nie dość, że mają drugi najwyższy budynek na świecie, czyli Canton Tower, wszystko jest przepięknie podświetlone. Ja wiem, że powiecie, że to jest kicz. Może i jest, ale robi to piorunujące wrażenie na każdym. Witam serdecznie. W tym materiale zabiorę Was do Kantonu, czyli jednego z najważniejszych chińskich miast, znanym również pod nazwą Guangzhou. Kanton ma ponad 2200 lat historii i był kluczowym portem na jedwabnym szlaku. Było to też pierwsze miejsce w Chinach, które otworzyło się na świat, przez co do dziś to miasto ma najbardziej europejski charakter. Chiny to olbrzymi i fascynujący kraj, który w ostatnich latach dokonał olbrzymiego postępu technologicznego. Zapraszam zatem do obejrzenia całej serii filmów z Chin, gdyż rzeczywistość w tym kraju jest całkowicie inna od obrazu, który serwują nam zachodnie media. Region ten jest kolebką kuchni kantońskiej, jednej z najsłynniejszych kuchni chińskich. To stąd pochodzą znane na całym świecie dim sum, kaczka po pekińsku czy pierogi wonton. W przeciwieństwie do większości Chin, gdzie dominuje język mandaryński, w Kantonie powszechnie używa się kantońskiego, który ma własne dialekty i tradycje. Kanton jest jednym z głównych ośrodków technologicznych Chin, z rozwijającym się sektorem sztucznej inteligencji, elektroniki i motoryzacji, a ponad 80% pojazdów na ulicach jest napędzana prądem. Kanton znany jest również z największych targów w Chinach, które przyciągają kupców z całego świata, oraz festiwalu kwiatów. Podczas chińskiego Nowego Roku ulice wypełniają się straganami z kwiatami symbolizującymi dobrobyt. Zapraszam zatem razem ze mną na wycieczkę do jednego z najciekawszych chińskich miast, czyli Kantonu. Do centrum miasta dostaniemy się metrem. Bilet kosztuje 8 juanów. W zależności od tego, gdzie chcemy konkretnie jechać, to trzeba będzie się przesiąść gdzieś po drodze. Nie wszędzie w Chinach panuje ścisk, bo taki pokój w Kantonie, w samym centrum, tuż przy rzece Perłowej, można wynająć za 120 zł za dobę ze śniadaniem. Taki jest widok z okna. Zobaczcie, tam jest rzeka Perłowa i tutaj nawet stare budynki są pooświetlone. Także zrobili z nich takie choinki LEDowe, można powiedzieć. Stary Kanton. Pewnie to pójdzie niedługo do wyburzenia i postawią tutaj kolejne wieżowce albo galeria handlowa. Tradycyjnie przetestuję dla Was lokalne browary. Tak więc wybrałem w sklepie miejscowe kantońskie piwa. Rzeka Perłowa, czyli nazwa rzeki, która przepływa przez Kanton. No nie wiem, jak to nawet nazwać, no butelka aluminiowa, ta butelka ma litr i kosztowała tylko 7 zł. Ale niestety smakuje gorzej niż wygląda. Z samej takiej butelki dla przyjemności wypić można. Zdrowia. A oto co mamy w hotelu na śniadanie. Pierogi chyba ze szpinakiem. To są ciasteczka ryżowe i ciasteczko kukurydziane. To nie ma wszystko smaku, smakuje jak papier. No i to są w zasadzie jedyne takie rzeczy w miarę zjadliwe, które tutaj mi się udało wybrać. I do tego kleik ryżowy. No jeszcze możemy sobie wziąć makaron i jakieś takie chwasty z nad rzeki. I tak wyglądają chińskie śniadania, więc nie spodziewajcie się tutaj cudów. A to i tak jest nieźle, bo przynajmniej można było tutaj coś wybrać do jedzenia, bo zdarzało się, że nie było co wybrać. Te wszystkie chińskie hotele to są przepiękne na zdjęciach. Jak oglądacie zdjęcia w tych serwisach rezerwacyjnych, no to wszystko jest takie lśniące, nowoczesne, a jak tak się już zagłębimy do środka takiego hotelu, tak, no jest taki typowy chiński standard, tak jak tutaj widać, że wszystko jest jakieś przemoknięte, stare grzyby jakieś zamalowane tapletą, zaklejone.
No ale to jest normalne, no czy tam jakiś tam szczur, karaluch czasem przemknie. Musicie się z tym liczyć jadąc do Chin i nieważne ile tu będzie gwiazdek, bo oni troszeczkę inaczej podchodzą do standardów czystości po prostu. Duże miasto, to już też oszuści różnej maści, naganiacze, domokrążcy, ulicokrążcy. Nie wystarczyło przysiąść tylko na chwilę, żeby zjeść deserowego loda i od razu pojawiła się laska, która zaoferowała czyszczenie butów, nie pytając się nawet o zgodę. Kanton niby słynie z wyszukanej kuchni, ale po 2 godzinach szukania nie udało się znaleźć nic innego niż zupa. Więc albo zupa, albo hamburger z McDonalda. I w zasadzie innych opcji tutaj do jedzenia jak na razie nie widać. 2 zupy kosztowały około 30 zł i można je sobie samemu skomponować. I taką olbrzymią miską naprawdę można się najeść, ale niestety zabawa, żeby to zjeść, trwa ponad dobrą godzinę. Minęła już godzina, a zostało jeszcze połowę miski i szczerze powiem, że jestem już wycieńczony. Nie mam siły dalej wiosłować i wybierać tutaj tego makaronu stąd. Wszędzie tutaj też stały ormowcy, tak jak ta kobieta za mną. To ma taki pulpit i już tam poszła gonić gościa, że źle zaparkował. Zobaczcie, że wszystkie skutery w mieście są elektryczne. Tu nie ma skuterów spalinowych. To jest 100% elektryka, stąd jeżdżą bardzo cicho. Trzeba uważać na ulicy, żeby nas taki nie rozjechał, bo jeżdżą wszędzie. Po chodnikach, po ulicach. Tutaj nikt się z niczym nie krępuje. Tu stoi kolejny właśnie ormowiec z taką opaską czerwoną. I oni są wszędzie po całym mieście. Na wszystkich skrzyżowaniach, w parkach, w metrze, w galeriach. Wszędzie siedzą właśnie i policjanci, i ormowcy. I pilnują porządku. I porządek tu jest. No a oprócz tego nad bezpieczeństwem obywateli, jak się szacuje obecnie, czuwa około 600 milionów kamer. To jest niewyobrażalna liczba i one są faktycznie wszędzie, na każdym kroku. Tutaj zobaczcie, kolejny ormowiec i tak co w zasadzie jakieś tam 20-30 metrów oni siedzą i pilnują porządku. No ale dzięki temu Chiny są właśnie bezpiecznym krajem i w środku nie ma tych kontroli, paragonów, nikt na nas krzywo nie patrzy, czy chcemy coś ukraść, jak to ma miejsce w wielu innych krajach, tak zwanych cywilizowanych. Siłą rzeczy obywatele musieli wyrzec się wolności, słowa na przykład i wielu innych rzeczy, ale kosztem tego mają naprawdę bezpieczny i poukładany kraj. I jeżeli się nie wychylasz tutaj politycznie, nie wychylasz się z jakimiś występkami chuligańskimi na przykład, tak możesz wieść naprawdę spokojne i przyjemne życie. W galeriach handlowych musi być też porządek, stąd ochrona ma dostęp do takiego sprzętu, kaski, jakieś tarcze, pałki do bicia ludzi, ale nie takie krótkie, tylko te mają nawet po 1,5 metra i tutaj takie, nie wiem jak to nazwać, widły do przepychania ludzi. Jakby się tłoczyli, to tymi widłami rozdzielają, odpychają. No tak tu bywa, więc musi być sprzęt odpowiedni zapewniony. I tutaj nawet na tym placu to już widzę, że jest kilkadziesiąt kamer tak w zasięgu wzroku. Na każdym słupie wiszą kamery. Z przodu, z tyłu mnie. Drogi to też majstersztyk inżynierii komunikacyjnej. I zobaczcie, 3-poziomowa droga. Dodatkowo pod ziemią jeszcze sunie metro. I pomimo tych 20 milionów mieszkańców, to w tej aglomeracji nie widać korków, nie widać tłoku. To wszystko jest bardzo sprawnie zorganizowane. W sercu kantonu warto odwiedzić też dzielnicę Wuliwan, prawdziwy skarb historii i kultury. Tutaj wzdłuż malowniczych kanałów znajdziesz stylowe kamienice z epoki Qing, które pamiętają czasy rozkwitu handlu na jedwabnym szlaku. Wuliwan zachwyca też wąskimi uliczkami, gdzie tradycyjne herbaciarnie sąsiadują z tętniącymi życiem targami.
Liwan to miejsce, gdzie stary kanton spotyka się z nowoczesnością, tworząc niezapomnianą podróż w czasie. Tutaj pomalowali małym żółwikom skorupy na kolorowo. Możemy sobie kupić kraby, różnego rodzaju żółwie, jest tego sporo. Dział dla akwarystów. Mamy tutaj przeróżne kolorowe rybki akwariowe. Trzymane to jest oczywiście wszystko w bardzo złych warunkach oraz w takim zatłoczeniu, przepełnieniu. Tutaj mamy płazy jaskiniowe. Dość rzadkie stworzenie, ale nie stanowi to przeszkody dla Chińczyka, aby tym handlować. Na przykład tutaj w jednej małej klatce siedzi ponad 20 papug. Tutaj podobnie stłoczonych jest kilkadziesiąt takich małych ptaszków. Z uwagi na oszczędność miejsca, popularne w Chinach są parkingi piętrowe. No i to, co tutaj widzimy, jest to parking piętrowy. Podjeżdżamy sobie z boku, windą wyjeżdżamy autem na wyższy poziom i parkujemy. No jest to skomplikowany mechanizm, ale nie ma wyjścia. Ziemia jest droga w centrum, więc trzeba oszczędzać jakoś na parkingach. Miejscem, które ma taki niepasujący klimat do reszty kantonu, jest wyspa Shamian. To tutaj znajdowały się kiedyś zachodnie koncesje, czyli takie enklawy, można powiedzieć, w Chinach, które wydzierżawiły sobie zachodnie mocarstwa, głównie Wielka Brytania i Francja. I właśnie w tym miejscu prowadzono handel z Chinami. Stąd właśnie wychodziły towary, które były eksportowane do Europy. Z takich koncesji słyną właśnie Kanton i Szanghaj. Tam też wiele budynków powstało dzięki zaangażowaniu Europejczyków i tutaj dziś możemy podziwiać typowo europejski klimat. Sama wyspa jest niewielka, bo jest to tylko 0,3 km². Jest połączona z lądem kilkoma mostami. Kiedyś ją odgrodzono właśnie kanałem, aby Chińczycy nie przedostawali się tutaj łatwo na teren koncesji, a dziś jest to miejsce, które jest tłem do niezliczonych sesji zdjęciowych, popularne wśród właśnie nowożeńców, jako że oferuje nietypową jak na Chiny architekturę, bo mamy tutaj kilka takich naprawdę typowo europejskich budynków oraz kościół. Kanton już od XVI wieku przyciągał Europejczyków jak magnes, jako kluczowy port jedwabnego szlaku. Od XIX wieku po wojnach opiumowych stał się centrum handlu i koncesji, z wyspą Shamian jako kolonialną enklawą Brytyjczyków i Francuzów. Europejskie budynki kontrastowały z chińską kulturą i architekturą, budząc napięcia i antyzachodnie protesty. Dziś Shamian to turystyczna perełka przypominająca o burzliwej epoce kolonialnej kantonu. Po wojnach opiumowych obszar ten został przekazany głównie Wielkiej Brytanii i Francji jako koncesja. Anglicy i Brytyjczycy powiększyli trochę tą wyspę, czyniąc ją centrum handlu i administracji. Tutaj docierali właśnie wszyscy cudzoziemcy, którzy chcieli robić biznesy w Chinach. Tutaj były przedstawicielstwa europejskich firm. Tutaj mieścił się konsulat brytyjski, w którym dziś jest elegancki hotel. W okresie koncesji na wyspie powstały liczne budynki w gotyckim i barokowym stylu z szerokimi alejami obsadzonymi drzewami. Działały tutaj konsulaty, banki, firmy handlowe, co kontrastowało mocno z chińską zabudową reszty kantonu. Okres koncesji trwał do 1949 roku i wraz z dojściem komunistów do władzy wyspa powróciła pod władanie Chin. Na szczęście Chińczycy nie zniszczyli tutejszej zabudowy, ona się zachowała prawie w 100%. Oczywiście wolne miejsca zabudowano nowszymi budynkami, ale zachowała nadal swój taki unikalny charakter i jak mamy dość chińskiego klimatu, tak tutaj przez chwilę możemy poczuć się jak w Europie. Narzekacie w Polsce i w Europie na Zielony Ład? Tutaj wszystkie taksówki już od dawna są wyłącznie elektryczne. Z palinówką nie zarobimy na klientach. I faktycznie, gdybym został tu gdzieś wyrzucony pijany w środku nocy i obudził się rano, tak pomyślałbym, że jestem w Europie. Ewentualnie przynależność do Chin mogą zdradzać tutaj chińskie napisy, ale sama architektura nie ma z Chinami nic wspólnego. Na wyspie znajdziemy też liczne rzeźby nawiązujące do chińskiej kultury i integracji z europejskim społeczeństwem. Tutaj mamy na przykład Chińczyka dobijającego jakiegoś interesu z Anglikiem zapewne w cylindrze.
Życie miasta toczy się wzdłuż rzeki Perłowej, która przecina je jak, no nie niebieska wstęga, bo woda jest taka brunatna, ale i tak Chińczycy zrobili już tutaj spory krok naprzód, bo przynajmniej to nie śmierdzi, nie płyną tędy śmieci, tak jak 10 lat temu. Tutaj naprawdę postawiono na czystość. W porównaniu do innych krajów Azji, takich jak Tajlandia, Malezja, gdzie no tam ludzie czystością nie grzeszą, tak tutaj nagoniono ich naprawdę solidnie i tutaj nikt nie rzuci nawet papierka czy niedopałka na ulicę. Jest czyściej niż w Polsce, zdecydowanie, ale to też zasługa, że nie wpuszcza się tutaj czekoladowych inżynierów, nie wpuszcza się tutaj mieszkańców Indii, a to właśnie te narody odpowiadają w dużej mierze za bałagan, który później leży sobie na ulicy. W tym budynku kiedyś mieścił się konsulat francuski. Budynek pochodzi z 1890 roku, a dziś w wielu tych właśnie pobrytyjskich, pofrancuskich budynkach tworzono modne knajpki, hoteliki. Można się też przespać tutaj w jakimś guest house'ie, czy nawet wypasionym hotelu na wyspie. Jednak jeżeli szukacie chińskiego klimatu, a chyba po to się przyjeżdża do Chin, to nie tutaj. Mają tutaj nawet zabytkowy wagon Orient Expressu. Może oryginał, a może podróbka, kto ich tam wie. Urządzono tutaj modną kawiarnię. Wygląda to na oryginał. Kiedyś byłem w oryginalnym takim pociągu. Wyglądał bardzo podobnie. A dziś możemy sobie kupić tutaj ciastko i poczuć się jak lord angielski. Jeżeli chcesz pooglądać nowoczesne, wyzwolone Chinki, tak koniecznie trzeba udać się na tą wyspę. Sama architektura dla nas, Europejczyków, może nie jest niczym nowym, bo to samo zobaczymy w większości miast zachodnich Europy, ale można sobie pooglądać tutaj właśnie taką nową modę, nową kulturę chińską robienia zdjęć. Już nie dziwię się, że młodzi chłopcy, faceci nie chcą się żenić, gdyż jaki jest pożytek z takiej żony? Ja nie widzę żadnego. Jeżeli większość dnia spędza ona na robieniu zdjęć, robieniu jakichś głupich minek do telefonu, a później sprawdzaniu, czy dobrze wyszło, a następną część dnia na publikacji tego w mediach społecznościowych, tak nie ma naprawdę żadnego pożytku z takiej kobiety. Chińczycy kochają muzykę i ta muzyka bywa bardzo różnorodna. Często dają swoje popisy lokalne w jakichś parkach, skwerach. Tak jak na przykład tutaj brzmi to jak marcujące się koty, no ale co kto lubi. Jak widać jest wielu zwolenników, tutaj sobie słuchają ochoczo emeryci. Po mieście najlepiej poruszać się metrem. Jest tutaj ponad 20 linii. Tak wygląda mapa. No, w porównaniu z mapą metra warszawskiego no, może zrobić wrażenie. I możemy sobie zakupić albo takie pojedyncze żetony na wejście do metra, albo kupić sobie kartę na 1 bądź 3 dni. Ewentualnie zakupić kartę miejską i ją sobie doładowywać. Więc najwygodniejszą opcją będzie albo ten pas całodniowy, albo po prostu zakupić sobie pojedynczy przejazd. I całodniowy pas kosztuje 20 juanów, 12 zł i możemy sobie jeździć cały dzień bez limitu wszystkimi liniami metra. Kanton słynie przede wszystkim z pierogów, tradycyjnych pierogów chińskich dim sum. I niestety ciężko je tutaj znaleźć. W zasadzie są w wielu knajpach, ale wyłącznie w wersji mięsnej. Wreszcie udało się znaleźć knajpę typowo pierogową,
która oferuje tutaj kilka smaków, w tym nawet tak egzotyczne jak z durianem. Knajpa jest naprawdę świetnie urządzona. Tutaj od razu pierogi są przy nas lepione na świeżo, wybieramy sobie tylko co chcemy i ceny za porcje wahają się od tam 10 zł do nawet 30, w zależności od tego, jakie sobie zażyczymy. Bo te właśnie z durianem, najbardziej śmierdzącym owocem świata, są najdroższe. W większości chińskich knajp płatności możemy dokonać cyfrowo, nie podchodząc do kasy. Skanujemy po prostu kod QR, który ma naklejony stolik, tutaj jest numer i możemy za pomocą 3 różnych aplikacji go opłacić. Zamówiliśmy 3 rodzaje pierogów z warzywami i jajkiem, z jakimiś warzywami i z serem i z bananem. Do tego mamy mnóstwo jakichś dodatków, sosów i za to wszystko, co widzicie, zapłacimy około 100 juanów, czyli jakieś 60 zł za wreszcie wypasioną ucztę. Wreszcie można się tutaj normalnie najeść. Wybaczcie za mój łamiący głos, ale zjadłem troszkę wasabi tego zielonego i to, co jest sprzedawane w Polsce, to jest dla dzieci, naprawdę. Tutaj szczypta tego, to aż się popłakałem i odjęło mi mowę. Spójrzcie na poziom tych knajp. To wszystko jest na takim wyższym poziomie niż te wszystkie Chińczyki tak zwane, które mamy w Polsce. Tutaj nie śmierdzi tą paloną kaczką, nie biegają tutaj szczury. No, było tam gdzieniegdzie widać w knajpie, jak sobie przebiega, ale ogólnie jest czystość na zaskakująco wysokim poziomie. Na pewno wyższym niż w innych krajach azjatyckich. No, tego nie możemy porównać do Tajlandii, Malezji, Singapuru nawet. Widać, że ten kraj rozwinął się bardzo mocno, w bardzo szybkim tempie. Naprawdę widzę ten progres przez te kilka lat, kiedy ostatni raz byłem tutaj w Chinach. Tak po zarazie oni wystrzelili w górę. Kiedy europejskie gospodarki zastopowały, knajpy się pozamykały, mamy dużo jakichś pustostanów, to zobaczcie, tu wszystko działa. Tu wszystko działa i jest klient. Oczywiście pojedyncze osoby, które tam jeszcze boją się zarazy, są, ale jest ich chyba mniej nawet niż przed tą całą zarazą, bo oni zawsze w maskach chodzili. To jest ich po prostu kultura, boją się smogu. Dziś tego smogu nie ma, świeci piękne słońce, w centrum jeżdżą auta elektryczne, a same te galerie, deptaki z jedzeniem robią naprawdę duże wrażenie i mogłoby się wydawać, że jesteśmy w jakimś nowoczesnym zachodnim państwie, gdyby nie napisy po chińsku. Kanton ma wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia, zobaczenia, ale jeżeli pasjonujecie się kulturą starych Chin, tak koniecznie trzeba odwiedzić Akademię Klanu Chen. Chen Klan Academy to nie tylko wspaniała architektura dawnych Chin, ale również świadectwo organizacji dawnego systemu społecznego Chin. Kiedyś Chinami rządziły klany, czyli takie potężne rodziny, szlacheckie można rzec, które miały wpływ na politykę, gospodarkę państwa. Bilet wstępu kosztuje tutaj 10 juanów i też należy pamiętać, że do większości atrakcji w Chinach, aby wejść, należy okazać paszport, a przynajmniej jego zdjęcie w telefonie, inaczej obcokrajowiec nie zostanie wpuszczony. Inicjatywa budowy tego miejsca wyszła od 2 Chińczyków, którzy powrócili z Ameryki, zarobili tam trochę kasy, przywieźli nowe pomysły i postanowili zbudować miejsce, w którym będzie można czcić swoich przodków oraz kształcić młodych członków klanu do późniejszych funkcji urzędniczych. Kiedyś w starych Chinach, aby objąć jakikolwiek urząd państwowy, trzeba było zdać tak zwany egzamin cesarski. I w momencie zniesienia egzaminów cesarskich w 1905 roku Akademia przekształciła się w szkołę dla członków klanów. Przygotowywano ich tutaj po prostu do objęcia ważnych funkcji w państwie, a następnie w szkołę średnią powszechną. Obecnie mieści się tutaj Muzeum Ludowe, Muzeum Artystyczne, które prezentuje sztukę i rzemiosło południowych Chin, czyli właśnie regionu kantońskiego. Podczas rewolucji kulturalnej, kiedy to komuniści niszczyli wszelkie tego typu obiekty, które miały jakikolwiek związek z rodami szlacheckimi, co mogłoby przypominać o dawnej przeszłości Chin, tak sprytni lokalni urzędnicy urządzili tutaj drukarnię dzieł
wodza Mao Tse-tunga. I tylko dzięki temu zabiegowi ten obiekt przetrwał do dziś w kształcie praktycznie niezmienionym. Minusem chińskich placówek muzealnych jest niestety to, że nie będzie tutaj żadnych raczej podpisów po angielsku, ale też nie ma się co dziwić, gdyż klient zagraniczny stanowi tutaj mniej niż 1% gości, więc dla kogo mieliby to podpisywać w języku angielskim? Ale też z drugiej strony podoba mi się tutaj bardzo to, że nie ma segregacji na tle etnicznym. Tak jak w większości krajów Azji, na przykład w Indiach, Tajlandii, Malezji, za wstęp do muzeów i różnych atrakcji musimy zapłacić często nawet 10-krotnie więcej niż lokalsi. W Chinach wszyscy płacą tę samą cenę. Też jakoś państwo by zbytnio nie zarobiło na tym promilu zagranicznych turystów, który odwiedza te Chiny, bo głównie stawiają oni na turystykę krajową, ale mogliby to zrobić po złości. Tak jak robią to na przykład Hindusi, gdzie tam też turysta zachodni stanowi niewielki procent, a musi bulić 10 razy tyle co lokas. Ale chociaż z drugiej strony Chiny też nie były nigdy tak grabione w takim stopniu jak Indie czy Malezja, stąd może też nie odczuwają takiej wrogości do Europejczyków, którzy wywozili kiedyś z rejonów Azji olbrzymie ilości towarów, wykorzystując niemiłosiernie miejscową ludność. Być może właśnie w tym tkwi problem dzisiejszego łupienia. Możecie wypowiedzieć się na ten temat w komentarzach, co o tym sądzicie. Ta nowoczesność znajduje się w dzielnicy Zhuheng New Town. Tutaj mamy olbrzymie wieżowce ze szkła, stali i betonu. I to wszystko za dnia robi potężne wrażenie, ale jeszcze większe robi nocą. W samym sercu biznesowego miasta znajduje się Kwachang Square, czyli taki Central Park. Coś na wzór Nowego Jorku. Zrobiono tutaj piękną oazę zieleni z mnóstwem drzew, kwiatów. I jako że kanton leży w strefie subtropikalnej, tak mamy tu też dużo takiej właśnie roślinności charakterystycznej dla gorącego klimatu. Więc między klonami rosną palmy. I w takim parku mogłyby sobie żyć żółwie, ptaki, ale nie ma tutaj nic, bo oni by wszystko po prostu złapali i zjedli. Jako że w parku nie ma żadnych ptaków, żadnych zwierząt, tak z głośników rozlega się śpiew ptaków. Oni chcą tak zasymulować, że te ptaki niby tutaj są, ale tu naprawdę nie ma nic. No ale fajnie się siedzi słuchając śpiewu. No szkoda tylko, że wszystko zjedzono. Wszędzie jest sterylnie czysto, nie ma ani jednego śmiecia, ani jednego niedopałka. Poszło to wszystko w stronę Singapuru i nawet pokuszę się o stwierdzenie, że tutaj jest czyściej niż w Singapurze. No, wielki brat patrzy na każdym kroku. Wszędzie też stoją ormowcy, więc ciężko jest tutaj złamać prawo. Tym bardziej, że podlegają oni surowym karom za tego typu występki i tutaj nikomu się to nie opłaca. Też widzę, że wprowadzono już zaawansowaną segregację śmieci. Tam mamy śmietnik i są 4 frakcje. Chiny nie są już zdecydowanie tym państwem, którym były jeszcze kilka lat temu i tym, którym wmawia nam Zachód, że są. Czyli, że jest tutaj zacofanie, zniewolenie. Jak widzicie, ludzie chodzą zadowoleni, uśmiechnięci. Tutaj ponoć przed zarazą co 6. rodzina w tym mieście miała majątek w wysokości 1 miliona juanów, czyli sporo, to jest 600 000 złotych, więc nie mieszkają tu biedni ludzie. Oczywiście bieda w Chinach też jest. Dzisiejsze Chiny stawiają na nowoczesność, ekologię, no i przy tym nie rezygnują z tradycji. I ten park jest zarazem dachem galerii handlowej, bo pod całą powierzchnią parku, właśnie tutaj mamy jeszcze okienko, znajduje się wielka galeria handlowa. Też świetne wykorzystanie terenu. Mamy i park, i powierzchnie handlowe. I też w Chinach możemy tu spotkać dosłownie na każdym kroku takiego gościa jak ten w żółtej kurtce i kasku. Są to kurierzy, którzy dostarczają
jedzenie i paczki. Naprawdę z różnościami i są ich tutaj tysiące. A nad głowami tutaj, nad tym stropem mamy trawkę. Tam sobie teraz leżą, odpoczywają ludzie, robią zdjęcia, pikniki, a pod spodem toczy się po prostu komercyjny shopping. Park z założenia ma służyć rekreacji, ale jak ktoś nie chce się przemęczać, to może skorzystać z ruchomych schodów, bo wszelkie tutaj pochyłości w tym parku są oprawione ruchomymi schodami, więc komu się nie chcą wychodzić, to może się po prostu przejechać w górę lub w dół. Tutaj ormowcy nawet jeżdżą sobie meleksami po placu. Cały plac jest pięknie podświetlony, bardzo dobrze chroniony. Kamera jest na każdym słupie co jakieś 15 metrów. Dodatkowo setki ormowców. Bardzo nowoczesna architektura dookoła. Tutaj zatrudniano najlepszych projektantów, architektów z całego świata, właśnie żeby zaprojektować ten plac, te budynki. Najbardziej monumentalnym budynkiem oczywiście jest wieża, która teraz jest podświetlona na kolorowo, tak zwany Canton Tower. Wieża o wysokości 610 metrów. Jeszcze w tej chwili jest to drugi najwyższy budynek na świecie, zaraz po dubajskiej Burj Khalifie. I sama wieża pełni różne funkcje, bo możemy sobie tam wyjechać na taras widokowy i jest też kilka atrakcji takich z rzędu, może nawet powiem tych ekstremalnych, które możemy odbyć tam na szczycie. Bilet na najwyższy taras widokowy, położony na 488 metrze, kosztuje 228 juanów, czyli około 130 zł. I jest to najwyższy, uznany przez Guinnessa, taras widokowy na świecie. Dodatkowo w wieży mamy jeszcze poziomą kolejkę na dachu w cenie 130 juanów, czas trwania 20 minut. Jednym z najciekawszych budynków przy parku jest budynek opery. I ta opera została naprawdę zaprojektowana w takim futurystycznym stylu. Jak dla mnie jest to lepsze niż opera w Sydney. Budynek też często jest podświetlony, akurat nie wiem dlaczego dziś nie jest, może się zepsuło to. Niestety życie w Chinach wiąże się z różnego rodzaju zakazami. Zobaczcie, zakazana jest tutaj większość rzeczy. Między innymi drony, fotografia, deptanie trawy, leżenie, tańczenie, plucie, śmiecenie, jazda na rolkach, głośne krzyczenie, wyprowadzanie psów, jazda na rowerze i tak dalej. Nie? Wszystko zależy od tego, na jakie miejsce akurat trafimy. Kolejna tablica z zakazami, a ja myślałem, że w Singapurze jest dużo zakazów. A tu proszę. I to niektóre są takie nawet, że nie wiem o co chodzi. Wieczorami nad rzeką rozkładają się chińscy streamerzy. No i tutaj streamują sobie na lokalnych platformach społecznościowych. I można mu przelać datek online, jak ktoś go ogląda, albo tutaj ma kod QR i możemy mu dać datek prosto z telefonu. Gdyż gotówki tutaj już mało kto używa. Streamerzy szukają atrakcyjnego tła, no i nadają. Zwykle właśnie śpiewają jakieś tam piosenki albo opowiadają głupoty, a ludzie przelewają kasę. I po co chodzić do roboty? Czy młodzież w ogóle będzie garnąć się do uczciwej pracy, do nauki, jeżeli widzą coś takiego, że można zarabiać hajs w ten sposób? Wystarczy pośpiewać albo popalić głupa na deptaku przez 2-3 godziny wieczorem i zarobimy tyle co na etacie. Tylko zawsze mnie zastanawia, jak już wszyscy zostaną tymi youtuberami, tiktokerami i tak dalej, to kto będzie im wpłacał kasę? Bo ktoś musi pracować, żeby te osoby miały z czegoś żyć. Cały plac jest mocno chroniony. Zobaczcie, ile tu jest milicji, wojska, jakiegoś ORMO. No tutaj czuwają nad bezpieczeństwem. Także Chiny są chyba jednym z najbezpieczniejszych takich miejsc na ziemi, bo tutaj turyście naprawdę nie może się za bardzo coś stać, bo na każdym kroku jest jakaś policja, wojsko, więc nie ma opcji, żeby nas tu ktoś obrabował albo zrobił nam coś złego. Możemy popłynąć na rejs po rzece. Tutaj przy samej wieży, jeżeli zdecydujemy się na taką rozrywkę, tak ceny zaczynają się od 100 juanów, w zależności od tego, o jakiej porze dnia, nocy chcemy sobie popłynąć. Najdroższy będzie rejs około godziny 20.
Gdzieś wtedy jest chyba największy popyt. No ale same te łodzie to też robią wrażenie, bo tu wszystko jest w LEDach. Widać, że oni postawili na technologię LEDową i wszystko dosłownie oblepili LEDami. Chiny kojarzą się raczej z tłumem i faktycznie w Pekinie, w Szanghaju te tłumy są, ale tutaj w Kantonie, jak na 20-milionowe miasto, to ja też jestem zszokowany przestrzenią, bo wszędzie jest przestrzeń, tych ludzi faktycznie jest dużo, ale oni się nie tłoczą i jest na pewno luźniej niż w takim Singapurze czy Kuala Lumpur, gdzie są dziesiątki tysięcy turystów każdego dnia. Tutaj turyści ze świata raczej nie przyjeżdżają, są to naprawdę pojedyncze osoby, białych osób jest tutaj mniej niż 1%. I w tym 1% widziałem oczywiście tutaj Polaków, więc rodaka zawsze spotkamy gdzieś za granicą, nawet na Antarktydzie. Co ciekawe, tutaj właśnie nie musimy się nawet pchać do tych zdjęć, nie musimy się tłoczyć jak w innych krajach Azji. I to mi się podoba. I to nie jest w ogóle taki obraz, który by się kojarzył z Chinami. Pokazują nam zawsze te obrazki, że do tych pociągów upycha się aż takimi kijami ludzi, bo się nie mieszczą. Faktycznie tak jest w Pekinie. Sam to kiedyś widziałem, ale na szczęście Chiny są tak olbrzymie i mają tyle do zaoferowania, że myślę, że zbrakłoby mi życia, żeby pokazać Wam chociażby te ciekawsze miejsca, nawet gdybym zdecydował się tutaj zamieszkać. No i nie ma tutaj menelstwa. Są żebracy, jest ich bardzo mało, ale nie ma właśnie takich pijaków, meneli. Tu każdy ma pracę, władza, partia zapewnia pracę i jest dużo właśnie takich stanowisk zupełnie niepotrzebnych. Przy tej technologii, jaką oni mają, mogliby się obyć w ogóle bez tych ludzi, ale trzyma się to, aby każdy miał jakieś tam zajęcie, bo wiadomo, jak nie masz zajęcia, to przychodzą ci różne głupoty do głowy i wtedy zaczynają się rozboje, kradzieże, gwałty, pijaństwo i inne tego typu występki. A jak się człowiek spracuje cały dzień, przyjdzie do domu, to już później żadne głupoty mu nie w głowie. Tak się dziś zarabia na życie. Tutaj są rozłożone kody QR. Komu się podoba, może przelać po prostu hajs od razu. Więc tutaj się nie używa blika. Wszystko jest na podstawie kodu QR. Dziewczyna dodatkowo ma jeszcze dotacji przekazywanych online pieniądze. 连个心都已迷惑，怎么说？怎么就觉得安心？因为你那双爱笑眼睛，你像我一样好奇，春风就花，离人再相信你而活。 Galerie handlowe są tutaj na naprawdę wysokim poziomie i oni nie stawiają na znane marki światowe. Te, którymi my się podniecamy w Europie, głównie jakieś włoskie, amerykańskie. Tutaj tego praktycznie nie znajdziemy. Oni stawiają na marki swoje, azjatyckie, głównie chińskie. Tak więc większość z tych sklepów to Wam nic tutaj nawet nie powie. Poza może markami technologicznymi, które też są u nas popularne. Tak niewiele jest takich sklepów na przykład z ciuchami, które my byśmy znali w Europie. Ale jeśli chodzi o ciuchy, tak stawiają na marki własne. I co ciekawe, wcale to nie jest jakieś tańsze niż to, co mamy w Europie. Wiele jest nawet w ogóle droższych. Mi to też za wiele nie mówią te nazwy, ale widać, że wylansowali już własne marki zamiast promować włoskie czy jakieś angielskie, niemieckie. Skupiają się na swoich. Wszyscy też przyzwyczailiśmy się do kupowania tanich rzeczy z Chin, czy jakichś podróbek. No i każdy pewnie myśli, jak jedzie sobie do takich Chin, że tutaj zrobi olbrzymie zakupy.
i wszystko będzie tak tanie jak na AliExpressie. Nic z tych rzeczy. Ceny są porównywalne do cen polskich, no i jest trochę rzeczy też tańszych, bo jakieś tam rzeczy powiedzmy bezmarkowe całkowicie, no to kupimy faktycznie tanio, ale w sumie ceny też będą podobne do jakiejś tam odzieży z koszyka z Lidla czy z innego hipermarketu, więc też nie ma tu jakiejś rewelacji. No, mamy też sklepy światowych marek, tak jak na przykład taki Lee, i tutaj cena będzie bardzo podobna do ceny, którą mamy w Polsce, więc żadna rewelacja. Skąd zatem wziąć te wszystkie rzeczy, które możemy sobie kupić, zamówić z AliExpress? Ano nie kupimy ich tutaj w galeriach, nie kupimy w sklepach, trzeba szukać po prostu lokalnych targowisk i tam faktycznie będzie to wszystko w dużo niższej cenie. Aczkolwiek ciężko jest tam znaleźć produkty markowe. Większość nie ma żadnej nazwy albo jest po prostu chiński fashion i tyle. Między tym wszystkim można czasem wygrzebać coś ciekawego i ceny są faktycznie wtedy atrakcyjne. Kanton słynie z kwiatów. Możemy je podziwiać na niezliczonych targach kwiatowych, ale według mnie lepszym miejscem będzie ogród botaniczny. I ogród botaniczny w kantonie, założony w 1929 roku, jest ponoć największym ogrodem tego typu w południowych Chinach. Znajdziemy tutaj całą florę chińskiej strefy subtropikalnej. Bilet wstępu do tego miejsca kosztuje tylko 20 juanów i można tutaj spokojnie spędzić cały dzień. Za 50 juanów mamy też wstęp do szklarni, w których znajdziemy las deszczowy i strefę pustynną. Park oprócz typowej funkcji poznawczej spełnia też tutaj dla mieszkańców ważną rolę w aktywności fizycznej. Odbywają się tutaj różnego rodzaju ćwiczenia, jogi, tai chi, sztuk walki albo po prostu zwykła gimnastyka. Więc można zaprezentować jeszcze swoje talenty, ewentualnie można też postawić sobie bańki na oblałych stawach. I nawet w parku kamery pilnie śledzą każdy nasz ruch, żeby nie przyszło tutaj do głowy na przykład wypić sobie flaszki w plenerze, aby na teren ogrodu nie dostawali się nieproszeni goście. Jest on oddzielony od osiedli fosą i wysokim płotem, więc raczej nie ma opcji, żeby tutaj ktoś przeszedł na dziko i na przykład zagnieździł się w takim ogrodzie. W ogrodzie jest nawet kawałek dżungli. Zrobiono tutaj takie typowo leśne szlaki, gdzie musimy przedzierać się przez gąszcz takich chaszczy. W pewnych miejscach nawet przydałaby się maczeta. W ogrodzie znajduje się nawet pomnik Karola Darwina. Tutaj przepięknie kwitnie świerzbiec. To jest taki pnącz z rodziny bobowatych. Spina się po drzewach i wydaje takie kwiaty. I unosi się tutaj charakterystyczny zapach wina. Już sfermentowane tutaj owoce, kwiaty spadły na dno. No jakby były tu jakieś dziki, to by mogły się upić. I tutaj mamy bardzo niezwykły kwiat bananowca z gatunku Musella. Te żółte płatki to nie są płatki kwiata, tylko po prostu takie liście. A sam kwiatek jest tutaj taki malutki. Przyciąga to, widzę, pszczoły i inne owady, czyli musi być zasobny w nektar. Jestem pod wielkim wrażeniem czystości w tym miejscu. Nie spodziewałem się naprawdę po Chińczykach aż tak dobrego utrzymania porządku. Jest to z pewnością jeden z najlepszych ogrodów botanicznych, jakie w życiu widziałem. Chińczycy raczej nie są znani na świecie z trzymania porządku. Tak jak ma się z nimi styczność w innych różnych krajach, no to lubią zrobić wokół siebie trochę syfu. Nawet w Polsce, w Wólce Kosowskiej. Kto był, ten wie, o czym mówię. Ale tutaj u siebie naprawdę zrobili olbrzymią rewolucję.
Oni może sami z siebie nie chcą sprzątać, ale rząd bardzo mocno się za to wziął. Widać, że postawiono za priorytet tutaj utrzymanie czystości, porządku i obywatele się do tego wszystkiego zastosowali. Tak więc jest naprawdę sterylnie, czysto. Jakiś śpiew ptaków tu słychać, ale wszędzie jest bardzo dużo wody i ubolewam nad faktem, że nie ma tu nawet ani jednej kaczki, ani jednej czapli. Nie ma tu łabędzi. Jak we wszystkich ogrodach na świecie są jakieś ptaki, tak tutaj nie ma. Jest troszkę szpaków, kosów. Ogród podzielony jest na różne strefy. Znajdziemy tutaj roślinność charakterystyczną dla chińskiego klimatu, ale nie tylko. Jest też roślinność tropikalna, roślinność strefy australijskiej, ogród tradycyjnej medycyny chińskiej, czy tematyczne ogrody kwiatowe, np. orchidee czy magnolie. Wszyscy na pewno kojarzycie charakterystyczny smak i zapach imbiru, ale mało osób widziało, jak ta roślina kwitnie. I tutaj właśnie mamy okazały krzak, który właśnie wydał kwiaty. Chińczycy też bardzo boją się słońca, dlatego większość z nich nosi jakieś takie kapelusze obfite albo daszki. Też lubią się maskować i to niekoniecznie z powodu na przykład jakiejś zarazy, aczkolwiek też, ale też przed słońcem, bo jeżeli mamy dobrą maskę, która zakrywa całą powierzchnię twarzy, coś jak u ninja, tylko zostają dziury na oczy, to się nie opalimy. A jeżeli się nie opalimy, to dłużej zachowamy zdrową, młodą cerę. I oni tutaj to wiedzą, odmiennie niż Europejki, które smażyłyby się po prostu jak węgiel na grillu do oporu. No i później mamy efekty, że kobieta w wieku 40 lat ma skórę 80-latki. W ogrodzie znajduje się też wioska ludów pierwotnych, ale chyba nie przetrwali oni zarazy, bo jest to już w opłakanym stanie, tak jakby właśnie od kilku lat nikt tego nie zamieszkiwał. W ogrodzie azaliowym już możemy spotkać różne nimfy chińskie. Są i gejsze, są i jakieś lalki mangowe, mnóstwo fotografów profesjonalnych i tutaj już trwają takie konkretne sesje naprawdę. Widzę, że szał na zdjęcia dotyka kobiety w każdym wieku. Faceci się nie fotografują, nie ma, naprawdę to są jakieś pojedyncze przypadki odosobnione, a kobiety normalnie głupieją, nie? Po prostu szaleją, żeby robić zdjęcia, gdzie popadnie, z kim popadnie, na czym popadnie. To jest straszne. Ja nie wiem, co się stanie z ludzkością, to zmierza w bardzo złym kierunku. I widać, że Chiny i ogólnie tutaj Azja, ten rejon zmierza w kierunku zdjęć. To wszystko się kręci wokół zdjęć, to jest tutaj przyszłość, żeby tutaj być fotografem na przykład. W Polsce kobieta żałuje 100 zł, żeby zapłacić za profesjonalną sesję, a tutaj proszę. Tutaj widzę, że nie żałują. Nawet sobie 3 fotografów wynajmie na raz. Alejki parkowe są sprzątane przez robota autonomicznego. Nie ma tutaj człowieka, on sobie sam jedzie, zamiata. Czyści tutaj ulicę. O, i dziecko podeszło za blisko i robot zakręca. No i to jest przyszłość, tak więc takie te zawody już nawet sprzątacze mogą zniknąć po prostu. Ogród jest naprawdę potężny i przepiękny. Można w nim spędzić spokojnie cały dzień, zrobić sobie tutaj biwak, piknik, rozbić namiot, rozłożyć hamak, czy poleżeć po prostu na kocu, albo pospacerować tymi alejkami, podziwiając przepiękną roślinność. W Kantonie znajduje się też największy kościół chrześcijański w całych Chinach i jest to katedra Świętego Serca Jezusowego. Jej bramy są otwierane codziennie o godzinie 9 rano. Akurat udało mi się dziś przyjść na otwarcie. Kościół jest wykonany w stylu gotyckim i widzę, że wzbudza wielkie zainteresowanie wśród Chińczyków. No jest to naprawdę budowla inna niż wszystkie w Chinach. Oczywiście chińskim dziuniom nie przeszkadza pozowanie na tle kościoła. Tutaj wyginają się
radośnie w kusych spódniczkach. No to już jest element stały krajobrazu Chin. Kolejną budowlą sakralną, którą warto odwiedzić w mieście, jest Lirong Temple. To buddyjska pagoda, której historia sięga aż IV wieku. Nazywana jest też świątynią 6 drzew figowych. Na kompleks składa się kilka świątyń, no i oczywiście okazała pagoda, która stoi w centrum. Nie jest to jakiś duży kompleks świątynny i zwiedzania będzie tutaj na jakieś 15 minut. Wstęp tutaj jest chyba darmowy, bo nikt mnie o pieniądze nie pytał. I zobaczcie, że jedynym narodem, gdzie faceci robią sobie zdjęcia, to są Hindusi. Tak wszędzie są to kobiety, u Chińczyków są to wyłącznie kobiety, a Hindusi, tam faceci tylko włoski na żel, fotki, czyli musi być dużo narcyzów, atencjuszy po prostu. No jak się jeździło po Indiach, to ten widok był codzienny. Czas na kolejny chiński obiad i tutaj technologia wkroczyła nawet do restauracji. Siadamy sobie przy stoliku, nie trzeba czekać na kelnera, na menu, skanujemy kod kreskowy i w telefonie mamy już aplikację z całym menu. Co ciekawe, tu jest nawet po angielsku. Możemy sobie wybrać spośród kilku języków. A sztuczna inteligencja tłumaczy automatycznie, więc z tym nie ma problemu. Wybieramy sobie dania, mamy od razu ceny, możemy wybrać sobie dodatki, składamy zamówienie, od razu płacimy i czekamy przy stoliku, aż kelner dostarczy. Po czym, kiedy zjemy, możemy sobie od razu wyjść, nie czekając na rachunek. Naprawdę ułatwia to bardzo zamówienia i przyspiesza. Wiem, że nie każdy jest fanem tego typu formy, ale skoro jest taka opcja, to czemu z niej nie skorzystać? Jeżeli mi się często śpieszy, tak wolę właśnie coś takiego niż czasem bardzo długie czekanie na tego kelnera, później czekanie na możliwość płatności. Mamy tutaj rzadką możliwość, aby przeczytać, co tak naprawdę zawiera taki posiłek i ogólnie w Chinach bardzo popularne są posiłki z kaczą krwią, więc jeżeli jecie jakieś tutaj zupy, to bardzo często jest dodawana właśnie ta krew. No jak są to te hieroglify chińskie, no to siłą rzeczy raczej nie dojdziemy ładu, co tam się znajduje, ale można się czasem naprawdę miło zaskoczyć. Ale wegetarianie, a już tym bardziej weganie będą mieć tu naprawdę przejem. Dlatego, że wszystko praktycznie opiera się na mięsie, a nawet jeżeli bezpośrednio w zupie nie ma mięsa, tak jak tutaj jedyna zupa z grzybami i jakąś zieleniną, która nie ma mięsa, to i tak jest gotowana na mięsie, na jakichś kościach, kaczkach, więc weganin tutaj będzie przymierał głodem, no nie ma co ukrywać. Wegetarianie też nie mają lekko, bo za wielkiego wyboru nie ma, trzeba jeść albo jakieś takie polewki, albo po prostu kacze jajka marynowane, no nie wygląda to za ciekawie. I będziemy jeść pałeczkami, zapomnijcie o łyżkach, widelcach i tak dalej. Na przystawkę możemy sobie zjeść na przykład kurze nóżki. I to jest taka typowa ich tutaj przekąska. No i zanim wyszuflujemy taką zupę pałeczkami, to mija co najmniej godzina, więc człowiek też straci mnóstwo energii, więc żywienie w Chinach nie należy do łatwych. Dzisiaj udało się trafić do takiej knajpy starochińskiej, która przypomina jakby bibliotekę i set, który widzicie na stole, kosztował niecałe 40 zł. Bulion, nie wiem, warzywno-rybny, zupa z grzybami i nudlami, ryż z jakimiś warzywami i marynowanym jajkiem kaczki, bataty w panierce i do tego mamy jeszcze mrożone herbaty oraz ciepłe herbaty, więc bardzo dobra opcja, żeby coś sobie tutaj zjeść. Wreszcie się udało znaleźć coś, co nie jest samą zupą, aczkolwiek było bardzo trudno. I wyjaśniło się, skąd te nimfy biorą stroje z mangi, a są też właśnie tutaj takie sklepy, gdzie można sobie kupić strój lalki. To nawet się nazywa Dolls. Taka sukienka kosztuje 450 juanów i one mają takie filtry też później na tych swoich aplikacjach społecznościowych, które zmieniają w czasie rzeczywistym twarz, ciało i można się upodobnić właśnie do takiej plastikowej lalki. I nawet był taki przypadek, że jedna influencerka azjatycka stała się ofiarą hejtu. Wystąpiła na jakiejś gali i okazało się, że na żywo wygląda zupełnie niepodobnie do tego, co prezentowała w internecie. Tak jest dzisiaj zaawansowana tu po prostu chińska technologia. W takim parku, gdzie jeżdżą sobie dzieci na wrotkach, to musi ormowiec krążyć i pilnować porządku, żeby tutaj nikt nic złego nie zrobił. Czy w Chinach jest tłum? No sami zobaczcie, godziny szczytu w metrze. A bywało gorzej. Najgorszy pod tym względem jest Pekin, gdzie muszą aż upychać ludzi do pociągów takimi kijami długimi. Tutaj się jeszcze mieszczą sami, także
można wejść swobodnie. Tak sobie właśnie tutaj oglądam, co te Chińczyki oglądają w tych telefonach. Po prostu 30-sekundowe filmiki, nie potrafią na niczym więcej skupić uwagi. Ktoś tam się kręci na huśtawce, ktoś tam pije herbatę i takie pierdoły. I tam jeszcze daje lajki, jakieś pisze komentarze. No straszne to jest. I tak upływa dzień, upływa tydzień, upływa rok. Zamiast zrobić coś pożytecznego, to tak tracą ten czas na przeglądanie tych durnych filmików. Powinni zablokować te wszystkie TikToki, bo to jest naprawdę chore. Ciężko też dopchać się do ruchomych schodów, bo wszyscy się tłoczą, bardzo się tłoczą i robią się tu korki, dlatego muszą być szormowcy też w takich miejscach i czasem używać kijów albo tych właśnie wideł, żeby tych ludzi tutaj upychać, jak nie chcą się stłoczyć samodzielnie, tak jak trzeba. Można też skorzystać z autobusów miejskich i bilet kosztuje zawrotne 2 juany, czyli złoty 20, nieważne dokąd sobie tam jedziemy. W autobusie jest wszystko po chińsku, tutaj jest 0 angielskich napisów. Kierowcy też nie mówią ni słowa po angielsku, ale jak wiemy gdzie jedziemy, to dojedziemy. A jak nie wiemy, to możemy jechać przed siebie i pooglądać sobie miasto z troszkę innej perspektywy. Kolejnym bardzo ciekawym architektonicznym chińskim projektem w mieście jest budynek Wielkiego Donuta. Jest on tak wielki, że nawet nie mogę go objąć kamerą. Musiałbym przepłynąć na drugą stronę rzeki, dopiero by mi się zmieścił w obiektywie. Też nad tą promenadą jest mnóstwo jakichś streamerów, mnóstwo osób, które robią tu sobie karaoke, wszędzie gra głośna muzyka, a sam donut wygląda tak i mieni się wszelkimi kolorami taśmy RGB. Budynek jest siedzibą firmy technologicznej, która w ten sposób postanowiła wyróżnić się na tle innych biurowców w mieście. Trzeba przyznać, że projekt bardzo ciekawy. Przez chwilę jeszcze posłuchajcie pięknych dźwięków chińskiej muzyki, a myślałem, że nie ma nic gorszego niż disco polo. I zobaczcie, tutaj ludzie się nie wstydzą. Wychodzą, śpiewają i nie patrzą na ubiór. Kobiety nie martwią się, czy był fryzjera, kosmetyczki, czy mają makijaż. I tutaj już są naprawdę śpiewacy z pasją i duszą. Nie mają żadnych kodów QR, nie mają kapeluszy na datki. Śpiewają, bo lubią, bo to kochają. A wychodzi im różnie. I zobaczcie, jak wyglądają osiedla mieszkaniowe w mieście. Niby zwykłe bloki, ale każdy jest jednak inny. Dbają tutaj o formę architektoniczną i to wszystko jest podświetlone, dzięki czemu nabiera w nocy zupełnie innego wyrazu. Nie jest to już taki chłodny, betonowy kloc, tylko naprawdę cieszy oko. Na dole też drzewa okręcone jakimiś LEDami. Tu nie ma chaosu, że ktoś sobie naczepiał jakichś tam banerów, jakichś LEDów. Widać, że to wszystko jest zaprojektowane z głową. Zwykła stacja metra. A wygląda jak statek kosmiczny. Kurde. Nie wszyscy jednak żyją w nowoczesnych osiedlach. W centrum miasta są takie osiedla zabytkowe, już można powiedzieć. I tutaj ziemia, o ile jest bardzo droga, tak nikt tego nie burzy, dlatego że jest to już, można powiedzieć, zabytek. Wygląda to dość mrocznie, ale ci ludzie wcale nie są tutaj biedni, bo o ile wygląda to dziadowsko, tak często przed takimi domami, tam oczywiście od frontu ulicy, bo tu się wjechać nie da, tu też nie ma garaży, stoją naprawdę wypasione fury. Oni mają gdzieś jakieś biznesy albo dobrą pracę, ale mieszkają właśnie w takich labiryntach. Tutaj da się przycisnąć jedynie skuterem albo jakimś rowerem. To wszystko wydaje się, jakby było tutaj niebezpiecznie, ale spokojnie można sobie pochodzić. Za dnia to tętni życiem, a nocą troszkę wygląda jak z jakiegoś thrilleru albo horroru. I w odróżnieniu od innych krajów azjatyckich tutaj nie śmierdzi, nie ma śmieci, nawet coś tam zamiatają. Są jakieś pojedyncze koty i nie ma szczurów. Tak się wydaje, że mógłby tu jakiś szczur przebiec, ale nie. Każde chińskie miasto ma
swoje dwa oblicza co najmniej, czasem nawet więcej i warto się przyjrzeć, jak mieszkają właśnie ci ludzie i w tych wypasionych centrach biznesowych oraz w takich miejscach jak to. I nie bójcie się poznawać Chin od różnej strony, bo właśnie o to chodzi w podróżowaniu. Jeżeli chcecie wybrać się na zakupy albo coś zjeść, tak w mieście jest kilka takich ulic handlowych, coś a la nocne targi. Jedną z nich jest Sangshiyu Street, czy jakoś tak, nie mam pojęcia jak to się poprawnie wymawia. Po środku placu znajduje się pomnik konia, a dookoła rozciągają się uliczki, alejki ze sklepami i straganami. Wszystko tutaj świeci się na kolorowo. Mają rozmach. Chińczycy dbają o to, kto wjeżdża do ich kraju. Zauważcie, że tutaj na ulicach nie ma za bardzo czekoladowych inżynierów czy inżynierów z krajów arabskich. Są oczywiście pojedyncze sztuki, ale jest ich dużo mniej niż chociażby w Polsce. W Warszawie ostatnio jak się przechadzałem, to w centrum jest w ogóle ciężko usłyszeć polski język, a na taksówce to już zapomnijcie. Tutaj wielokrotnie jeżdżąc taksówką nigdy nie wiózł mnie obywatel innego kraju niż Chiny. Pomimo że Chiny są producentem wszelkich magnesów, gadżetów reklamowych dla całego świata, tak one tutaj wcale do najtańszych nie należą, bo za na przykład magnes musimy dać prawie 6 zł, gdzie w takim uchodzącym za bardzo drogi Singapur zapłacimy za niego 3 zł. Z tyłu na pomniku z koniem jest napis nawet w języku angielskim, że Kanton jest najlepszym miastem dla turysty w Chinach. I w sumie to podpisuje się pod tym stwierdzeniem również. Po ulicach jeżdżą głównie samochody elektryczne, te z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. Niebieskie tablice są przypisane spalinówką, ale nawet na tych niebieskich możemy zwykle znaleźć taki symbol jakby baterii. To oznacza, że samochód jest hybrydowy. I naprawdę chyba grubo ponad 90% tutaj w kantonie aut jest albo elektrykiem, albo hybrydą. Spalinówki to głównie jakieś auta dostawcze służb miejskich. 100% taksówek jest elektryczna. I pomimo że rowery i te skutery elektryczne mają tutaj ścieżki rowerowe, tak każdy jeździ gdzie popadnie, jak popadnie, więc oni tymi elektrykami po prostu poruszają się tutaj pomiędzy ludźmi. Trzeba uważać, bo z każdej strony można zostać rozjechanym i pomimo że jest to zakazane, bo są tutaj zakazy, żeby nie jeździć po chodnikach, tak, oni i tak jeżdżą i nic sobie z tego nie robią. Kolejnym nocnym punktem wartym odwiedzenia jest słynna ulica Pekińska, czyli Beijing Road. Tutaj też jest nocny targ z jedzeniem, ze sklepami, z ciuchami, różnymi restauracjami. No część już jest zamknięte, bo jest po godzinie 10. Oni tutaj też jakoś nie prowadzą bardzo długiego życia nocnego, no bo rano musi każdy do roboty wstać. Metro jeździ większość linii tutaj do 11 tylko w tygodniu, żeby ludność nie pałętała się bez celu po nocach. Też jakoś za bardzo nawet nie wypijemy tutaj browara. Nie ma tak jak w innych krajach, że są jakieś restauracyjki, możemy sobie wsiąść na krześle, wypić browara. Nic z tych rzeczy. Tutaj naród nie może być rozpity. I w odróżnieniu od autonomii koreańskiej, gdzie był monopolowy na każdym kroku, tak tutaj nie ma alkoholu, więc można go sobie kupić w 7-Eleven, wypić gdzieś pokątnie w krzakach, ale też jest to niebezpieczne, bo jak wielki brat zobaczy, to można mieć problemy. Turysty raczej nikt się nie czepi za spożycie piwa w krzakach, ale Chińczyk będzie miał obniżony rating i nie pojedzie sobie na przykład później na wakacje. A mówią, że to Tajwan jest bardziej rozwinięty do przodu, bo otworzył się wcześniej na świat, jest taki bardziej kapitalistyczny i zachodni. Nic z tych rzeczy. Tajwan dla mnie to przy tym jest jedno wielkie dziadostwo. Jeśli chodzi o życie nocne, to też jakieś tu jest. Są dyskoteki, są kluby go-go. Wczoraj nawet widziałem, jak koło hotelu milicja zrobiła właśnie nalot na taki klub go-go. Już miałem iść wam pokazać, ale niestety wpadła milicja i po ptakach. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Napiszcie teraz w komentarzach, jak wam się podobają Chiny i czy tak właśnie wyobrażaliście sobie to państwo. Tymczasem ja ruszam na nocne tango. Cześć!
Nie zapomnij zostawić też łapki w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!